Czy to możliwe, że rząd Stanów Zjednoczonych w tajemnicy stworzył Bitcoina? No cóż, to jedna z tych bardziej fascynujących teorii spiskowych w świecie finansów i technologii. Przyjrzyjmy się więc dowodom i zobaczmy, co tak naprawdę kryje się za tą niesamowitą historią. Satoshi Nakamoto. To imię i nazwisko zna chyba każdy, ale nikt nie wie, kim jest ta osoba albo grupa osób. I właśnie ta tajemnica, ta wielka niewiadoma, jest idealną pożywką dla najróżniejszych teorii. A ta, że za wszystkim stoi rząd, jest chyba jedną z najciekawszych. Dobra, to jaki jest plan? Najpierw sprawdzimy argumenty za tym, że to rządowy wynalazek. Potem zobaczymy, co mówi druga strona, czyli dowody na niezależność. Rzucimy też okiem na innych podejrzanych i inne teorie, a na sam koniec zastanowimy się, czy to w ogóle ważne, kto za tym stoi. No to do dzieła. Zaczynamy od argumentów oskarżenia. Zobaczmy, jakie są dowody, które zdają się łączyć kropki między rządem USA a narodzinami Bitcoina. Spójrzmy na tę oś czasu. To nie jest tak, że Bitcoin pojawił się znikąd. Długo przed 2008 rokiem amerykańskie agencje rządowe, takie jak DARPA, pracowały nad technologiami, które są, no cóż, fundamentem Bitcoina. Mamy tu przełączanie pakietów w latach 70., potem pracę nad anonimową gotówką cyfrową w latach 90. To wygląda trochę tak, jakby ktoś przez dekady układał klocki, z których na końcu powstał Bitcoin. A teraz coś naprawdę mocnego. Rok 1996. NSA, czyli Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, publikuje pracę naukową pod tytułem „Jak zrobić mennicę, kryptografia anonimowej gotówki”. Brzmi znajomo? No właśnie. Dla zwolenników tej teorii to jest niemalże dymiący pistolet. Dowód na to, że pomysł na cyfrową, anonimową kasę krążył w korytarzach rządowych na długo przed Satoshim. Okej, a teraz chyba gwóźdź programu, samo serce Bitcoina. To, co go zabezpiecza, co sprawia, że działa, czyli algorytm SHA-256. A kto go stworzył? Tak, NSA. To nie jest teoria, to jest fakt. Każda jedna transakcja, każdy wydobyty Bitcoin, wszystko to opiera się na technologii stworzonej przez amerykańską agencję wywiadowczą. To jest chyba najsilniejsze i najbardziej bezpośrednie połączenie między tymi dwoma światami. No dobrze, ale po co? Jaki rząd miałby w tym interes? No cóż, motywy mogą być naprawdę potężne. Pomyślmy o tym. System oparty na dolarze ma swoje problemy, dług rośnie, stworzenie nowego, globalnego standardu finansowego, który tylko wygląda na zdecentralizowany, mogłoby być genialnym sposobem na utrzymanie kontroli. A do tego system, w którym każda transakcja jest jawna, koniec z unikaniem podatków, koniec z szarą strefą, wszystko jak na dłoni. To byłby strategiczny majstersztyk. Dobra, wysłuchaliśmy oskarżenia, czas teraz na obronę, bo istnieją równie mocne, a może nawet i mocniejsze argumenty, które kompletnie burzą tę teorię. Zacznijmy od czegoś, co często się pojawia, od samego imienia. Jest taka teoria, że Satoshi Nakamoto to jakiś szyfr oznaczający centralny wywiad. Tylko że to są po prostu dość popularne japońskie imiona. I teraz pytanie, czy naprawdę tajna agencja rządowa, tworząc super tajny projekt, zostawiłaby taką oczywistą, banalną do złamania wskazówkę? To brzmi, no, trochę mało profesjonalnie, prawda? Ale to dopiero początek. Jest cały szereg argumentów, które po prostu nie pasują do tej układanki. Po pierwsze, Bitcoin jest w pełni przejrzysty. Każdy widzi każdą transakcję. To koszmar, a nie narzędzie dla szpiegów. Po drugie, ten timing. Satoshi znika w momencie, gdy CIA zaczyna węszyć wokół projektu. Dziwny zbieg okoliczności. Do tego kod jest w 100% otwarty, tysiące ludzi go przejrzało i nikt nie znalazł żadnych ukrytych drzwi. No i najważniejsze. Cała idea Bitcoina jest antyrządowa. To system stworzony po to, by podważyć kontrolę państwa nad pieniądzem. I to chyba najlepiej podsumowuje ten cytat. Jeśli CIA to wymyśliło, to naprawdę strzelili sobie w stopę. No bo pomyślmy. Stworzyć narzędzie, które ma potencjał, by zniszczyć swoje główne źródło siły i finansowania, czyli dolara, to jak budować gilotynę dla samego siebie. Kompletny brak logiki. No dobrze, więc jeśli odrzucimy teorię o agencjach szpiegowskich, to kto w takim razie? No i tutaj historia robi się jeszcze ciekawsza, bo otwiera się cała gama innych możliwości. Tajemnica Satoshego wciąż pozostaje nierozwiązana, a lista potencjalnych kandydatów jest długa i naprawdę fascynująca. Ale jest jeden kandydat, który wybija się na tle innych. Nazywa się Paul Leroux. Postać absolutnie filmowa. Genialny programista, który stał się międzynarodowym bossem przestępczym. I posłuchajcie tego. Leroux był pionierem kryptografii.
Później wszedł w świat przestępczy i zarabiał absolutnie gigantyczne pieniądze. Potrzebował sposobu, żeby je wyprać i przechować. Brzmi jak idealny motyw do stworzenia bitcoina, prawda? A najlepsze jest to, że moment, w którym Leroux zostaje aresztowany i znika z radarów, niemal idealnie pokrywa się z czasem, gdy Satoshi przestaje być aktywny. To oczywiście tylko poszlaki, ale trzeba przyznać, że są wyjątkowo mocne. Ale mam jeszcze jedną myśl. A co jeśli cała ta dyskusja, czy to NSA, czy Leroux, jest tak naprawdę drugorzędna? Co jeśli prawdziwy zwrot akcji w tej historii dzieje się właśnie teraz, na naszych oczach? Pojawiła się nowa, naprawdę fascynująca teoria. Według niej prawdziwym koniem trojańskim, które wprowadza bitcoina do mainstreamu, nie jest żaden rządowy spisek, ale stablecoiny. Tak, te kryptowaluty powiązane z dolarem. I to, jak się okazuje, może zmieniać całą perspektywę. A mechanizm jest genialny w swojej prostocie. Spójrzmy. Krok pierwszy. Rząd USA potrzebuje pieniędzy, więc emituje masę długu. Krok drugi. Firmy od stablecoinów kupują ten dług, żeby mieć zabezpieczenie. Krok trzeci. Rząd płaci im odsetki. I krok czwarty. Co te firmy robią z zyskami? Inwestują je w bitcoina. Mamy więc do czynienia z niesamowitą pętlą. System finansowy oparty na dolarze sam, nieświadomie, finansuje rozwój technologii, która ma go w przyszłości zastąpić. I tak dochodzimy do samego końca, do chyba najważniejszego pytania. Czy po tych wszystkich latach, po tym wszystkim, co się wydarzyło, tożsamość Satoshiego ma jeszcze w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Jest takie świetne porównanie, że to tak jak z kołem. Czy ktokolwiek dzisiaj zastanawia się, kto wynalazł koło? Nie, bo to nie ma znaczenia. Liczy się to, do czego go używamy. I z bitcoinem jest podobnie. Kiedy wynalazek trafia do świata, zaczyna żyć własnym życiem. Staje się czymś znacznie większym niż jego twórca. Bo trzeba pamiętać, że bitcoin to nie jest firma z prezesem. To jest zdecentralizowany protokół, taki żywy organizm. On przetrwał, bo jego zasady są egzekwowane przez tysiące niezależnych komputerów na całym świecie. Był taki moment w 2017 roku, tak zwane wojny o rozmiar bloku, kiedy najwięksi gracze próbowali przejąć kontrolę i narzucić swoje zmiany. I co? I nic. Sieć po prostu ich odrzuciła. System sam się obronił. I tak na koniec zostajemy z tym jednym wielkim pytaniem. Czy bitcoin to narzędzie kontroli? Czy siła dająca wolność? A może po prostu coś, co kompletnie wymknęło się spod kontroli swojego twórcy, kimkolwiek on był?